Dzień dobry, dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, dobrze, dobrze. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Jak wiecie, My Cloud jest na DevOps Daysach, więc mamy tutaj przyjemność dzisiaj porozmawiać sobie z Tomkiem. Czy ja też muszę tak trzymać? Nie Dobra, musisz. dobra. Normalnie ja jestem przyzwyczajony tak trzymać, Okej. bo po prostu Chociaż mam w jakoś domu też mikrofon. O dobra, ale będę udawać, że nie wiem. Poza Okej. tym, wiesz, nagrywam w 32 bitach, więc jak czesia się sobie to... Boże, teraz mnie zarzucisz jakimiś technologicznymi liczbami i faktami. Wiesz, no, staram się brzmieć mądrze. Nie? Dobra, Naczytałem się. ja też teraz będę udawać. Dobra. Dobrze, to razem będziemy udawać. Rafała niestety z nami nie ma. Pozdrawiamy Rafała, niech sobie odpoczywa tam gdzieś tam na Zadupiu, gdzie pojechał. Na azjatyckim Zadupiu gdzieś tam. Bali, te sprawy. Miłego. Miłego. Dobra, Tomek. Dopiero co organizowaliśmy KCD razem. Teraz jesteśmy razem tutaj, tu jako speaker, ja jako organizator, speaker of My Cloud i jeszcze nie wiem co. Powiedz mi, jak widzisz DevOps Daysy? Jak ci się podoba? No, dopiero co zaczęliśmy, ale ty już jesteś po swoim toku. I co cię zaskoczyło? Ja wiem, co cię zaskoczyło, rozmawialiśmy o tym przed chwilą, ale co cię zaskoczyło? To bardzo trudne pytanie. Mam nadzieję, że później będą łatwiejsze. Okej, to tak, już jestem po moim toku. Na pewno zaskoczyło mnie, że w końcu trafiłem na konferencję, gdzie ludzie są zainteresowani tymi niszowymi tematami, o których mówię, o których nagrywałem trochę, więc z tego się cieszę, bo byłem na kilku konferencjach, gdzie ten temat nie rezonował tak bardzo, więc cieszę się, że jest grupa odbiorców, czyli tu trafiłem dobrze. I jednocześnie, jak Paweł wiesz, na pewno to mnie zaskoczyło, zaraz omówimy w którą stronę, że wiek uczestników trochę różni się od naszego, więc mi się wydawało, że to było rok temu, jak ostatnio mówiłem tu na DevOps Daysach o Kubernetesie, a to było zaledwie w roku 2017, więc zaledwie 8 lat temu. I to był ostatni raz, kiedy tutaj byłem, więc ja wracając po 8 latach odkrywam tą konferencję na nowo. Na pewno zmieniła się grupa odbiorców, może nie tyle grupa odbiorców, co uczestników, no bo pamiętam osoby, które przychodziły wiele lat temu, to te osoby być może siedzą już na Bali albo w innych miejscach, albo po prostu siedzą w swoich wesołych pracach i już na konferencje tak jak DevOps Days nie przychodzą. Albo były na naszym KCD Warsaw. Albo były na KCD. Wciąż o tym mówić, wciąż musimy o tym mówić. Tak jest. KCD, tak. Nie będziemy porównywać, chociaż troszeczkę porównamy. Troszeczkę tak, troszeczkę sobie... Tak. Tak, i to co nas też zaskoczyło obu w sumie, to było to, że jak padło pytanie z mojej strony o to, kto był na KCD i okazało się, że tak naprawdę podniosły się dwie ręce. To jest jakby rozłączna grupa. Kompletnie rozłączna, tak, dokładnie. Gdzie właściwie w dobie hype'u na AI wydawałoby się, że DevOps troszeczkę tak podupada. Tak, wiesz co? On się zmienia w Platform Engineering. Przede wszystkim. Prawda. To jest cykl. Wydaje mi się, że pewnego rodzaju cykl i tak, chyba też muszę to powiedzieć wprost, jak już rozmawiałem szczerze, ja cenię sobie szczerość. Wydaje mi się, że liczba uczestników jest mniejsza niż tą, którą widziałem 8 lat temu. Jest mniejsza. Mówię 8 lat temu, bo pamiętam wtedy była duża sala, ja pamiętam jak robiłem prezentację, to było dużo ludzi. Więc, ale to jest naturalna rzecz i teraz posiadając pewną ilość siwych włosów lub też brakujących włosów, można skorzystać z tego doświadczenia i to po prostu zaakceptować, że tak jest, bo to jest naturalna kolej rzeczy, że DevOps już nie jest taki modny. Jak rozmawiałem tutaj na dole z jednym z uczestników, powiedział, że bo DevOps jako kultura to już większość organizacji ma, Kubernetesa pewnie też większość już ma, chociaż nie wszystkie, więc teraz potrzebujemy czegoś nowego i mamy chyba to coś nowego. Znaczy, jest Platform Engineering, ale jest też AI. To jest hype, więc ten hype przekrywa wszystkie inne tematy według mnie. Dokładnie tak, nawet zaczęliśmy dzisiaj na jednym z tracków tematem tak, AI-owym. gdyby tutaj było AI
O, to by było... DevOps Days albo AI Days Warsaw. O, Tak, to by to było byśmy się nie 2000 pomieścili ludzi, a w nie tym 200. hotelu, absolutnie. Tak, ale masz rację. Ja pamiętam moje pierwsze DevOps Daysy to był 2019 rok, a no 400 osób, nawet plus. Tak. Dziś obracamy się w rejonach 200 plus, więc widać ten odpływ, ale właśnie wtedy nie było tego, co mamy dzisiaj. SRE, Platform Engineering, GitOps, który też próbują co niektórzy odłączyć od DevOpsa w ogóle, nie? Że to jest jakby osobne w ogóle podejście. To znaczy, że ci ludzie w ogóle nie rozumieją, czym DevOps jest, ale to jest inny temat. No i AI na tym wszystkim, gdzie wszystko, cały hype leci w AI, no właśnie. Nie, no jeszcze jest ten Platform Engineering. Ja nagrałem napis, chyba nagrałem mój mały podkaścik, to mówiłem, że to jest też takie zastąpienie DevOps słowem Platform Engineering z prostej przyczyny, bo potrzebujemy po prostu budować platformy dla deweloperów, nie potrzebujemy już mówić o tym, jak ważna jest kultura i tak dalej. To już chyba zostało wyryte w naszych głowach i na tych stand-upach, na tych konferencjach, między innymi na tej, było to mówione wiele razy. Teraz i ja się z tego osobiście cieszę. Czas na konkrety, czyli tworzenie platform, tworzenie w sposób zwinny, być może z AI-em, być może jeszcze nie, ale skupienie na tym, żeby dać tą podstawę dla deweloperów, czyli tą część dev w postaci właśnie platform. Też chyba mówimy bardziej o platform engineeringu, ale uwaga, mały sekret, to jest w większości to samo z tym, co my rozumieliśmy do tej pory jako DevOps. Tak, dokładnie. Znaczy tutaj z jedną rzeczą się troszeczkę z tobą nie zgodzę pod kątem tej kultury, nie? Bo moje doświadczenie sprzed paru miesięcy 5-dniowej pracy w jednej firmie, nie będę wymieniał z litości nazwy, było bardzo brutalnym zderzeniem z tym, jak niektórzy rozumieją kulturę, jak rozumieją DevOps, jak rozumieją pewne rzeczy, ale tam był dużo większy problem niż tylko adaptacja kultury DevOpsowej jako takiej, nie? Więc fajnie. Ale tak naprawdę no, kwestia tego, że tak, że mówimy już o tym od tak wielu lat, że to już się, jak się ładnie dzisiaj mówi, przegrzał się temat, nie? Tak, i jednocześnie możemy o tym dużo mówić, a cały czas będą ci na tej krzywej rozproszenia innowacji, gdzie oni albo nigdy nie dołączą do tego trendu, do świadomości tego, jak ważne jest zaufanie, eksperymentowanie, uczenie i tak dalej. Ich się nie da zmienić. Ci, co się już dowiedzieli, być może się dowiedzieli i używają, ci, co się nie dowiedzieli, już się nigdy nie dowiedzą. To jest już kwestia personalnych może jakichś rzeczy, no i to nie da się wszystkiego zmienić. Nieważne, ile konferencji będziemy robić. To prawda, a poza tym jak wszyscy bylibyśmy tacy sami, to byłoby nudno, nie? I nie byłoby po co zmieniać pracy. Dobra, Tomek, powiedz mi jeszcze takie coś. Bardzo trudne pytanie. Kolejne. Czy jest jakiś tok, oprócz oczywiście mojego, na który czekasz tutaj i chciałbyś zobaczyć? Nie znam odpowiedzi na zadane pytanie. Pawła. No właśnie o to mi chodziło. Tak, znaczy nie, muszę powiedzieć, że nie zastanawiałem się nad tym. Mnie cieszy, cieszy mnie bardziej też to, że poza tokami tutaj są te rzeczy związane z community, bo jak pamiętasz, nasze zasady z KCD Warsaw, to moja propozycja była taka, żeby zadbać o 3 grupy, to tak zdradzę takie wewnętrzne rzeczy, żeby zadbać o uczestników, speakerów i sponsorów, i to jest najważniejsze. I wydaje mi się, że tutaj dobrze są uczestnicy zaopiekowani, a mówię w kontekście, że nie tylko są toki, coś co chciałbym, żeby się pojawiło, jeśli będzie kolejna edycja KCD Warsaw, tylko są takie zdarzenia związane właśnie z community, z tym community open space, nie wiem jak tutaj... To jest coś, co do tej pory nazywało się Open Space, ale raz mieliśmy DevOps Daysy w miejscu, gdzie był też Open Space i wszyscy zrozumieli Open Space jako Open Space i poszli tam, a myśmy stali jak durnie w innej sali. Więc od tego czasu stwierdziliśmy, że jednak trzeba byłoby to inaczej nazwać, więc teraz się to nazywa Experience Exchange. I to jest super. I tak. to jest super, bo to przynosi
olbrzymią wartość i to wyróżnia po części konferencje, gdzie, nie oszukujmy się, prędzej czy później, jeśli jest taka możliwość, lądują nagrania na YouTubie, ale samo doświadczenie, wymiana doświadczeń i rozmowa to jest to. Coś, co odróżnia. Dokładnie tak. Toki można zawsze obejrzeć, szczególnie jak są nagrywane, a takie właśnie wymiany zdań, wymiana wiedzy, wymiana poglądów i tak dalej, to jest coś, co zostaje i każdy tutaj może coś od siebie powiedzieć, coś dodać, coś zapytać konkretnie w bardzo konkretnym temacie, bo na czym Experience Exchange polega? Na tym, że każdy może wymyślić temat. Więc to jest ta potęga, czego nam, i to ja też mówię szczerze, zabrakło na KCD. Moim zdaniem to jest coś, co zostało bardzo... Ale No cóż. Paweł, gdybyśmy zrobili od razu wszystko dobrze, i to mówię szczerze, nie mielibyśmy czego poprawiać, to byłoby trochę takie bałwochwalstwo i ja jestem fanem podejścia, że wszystko może być jakąś lekcją i możemy sobie spojrzeć na to, spróbować obiektywnie i między innymi to, że rozmawiamy o tym, że fajnie byłoby coś takiego mieć, to jest pole do usprawnień i ja uwielbiam usprawnienia i może się nam uda zrobić to i pewnie jeszcze kilka rzeczy, o których pewnie sobie jeszcze porozmawiamy w Oj, gronie organizatorów. Dokładnie tak. W gronie organizatorów, tak. Dobra, Tomek, nie trzymam cię dłużej. Dzięki wielkie za Twój czas i też za świetny tok o GitOpsie. Nie było tam Dziękuję. o AI-u. Znaczy, wspominałeś o AI-u, bo trzeba coś wspomnieć. Natomiast tok nie był o AI-u. Nie był, Więc, ale trochę był. więc tak, mój też nie będzie o AI-u, chociaż tam AI się pojawi. Musisz umieścić, musisz umieścić. Musi być, wiadomo. Tak jak w zeszłym roku na reInvencie ponad 50% tematów miało AI w tytule, więc to jest tak naprawdę sposób, w jaki Sprawdzamy się tą możesz bańkę. dostać. Dokładnie tak. A no, bańka jest, tak powiedzmy, bym powiedział, na granicy wytrzymałości. Więc czekam z popcornem. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. Tomek, dzięki serdeczne i widzimy się następnym razem. Do Niedługo. zobaczenia, do usłyszenia.